klopa, raczej gromi drzwi. Mój jestem kawałek podłogi. Nie mówcie więc, co mam robić. Hejka! W dzisiejszym wakacyjnym odcinku chcę Wam opowiedzieć o grach nietypowych, o grach trudnych, nierzadko wkurzających, wymagających niemałej zręczności, ale też od czasu do czasu zmuszających nas do pogłówkowania i ogólnie, jak dla mnie, bardzo wciągających. Na czym polega ich nietypowość? Nietypowość ich polega na tym, że nie sterujemy tu żadnym bohaterem czy, samochodem, przedmiotem. Wprost przeciwnie, sterujemy tutaj podłożem. Zapraszam. Pierwsza gierka, którą Wam przedstawię, Tilt and Roll, autorstwa Grega Kennedy'ego. Jest to gra zrobiona już na Amigę, sportowana dosyć dawno. Myślę, że z 10-15 lat temu. Sama gra na PC też zadebiutowała już dawno temu na jednym z konkursów w 2007 roku. No i sterujemy tu właśnie podłogą, czyli typowa fizyka. Tutaj kulka, jak widzicie, chodzi dokładnie tam, gdzie się podłoga przechyli. Oczywiście przy dzisiejszych myszkach, proszę, już na drugim levelu są kłopoty przy dzisiejszych czułych myszkach. Doprowadzenie tej kulki do celu nie jest takie łatwe. O ile pamiętam, można grać klawiaturą, właśnie, co jest pozwala na uzyskanie nieco większej precyzji. Tu już możemy trochę bardziej poszaleć. Oczywiście, jak widzicie, w miarę postępów tu się pojawia coraz więcej udziwnień, jakieś teleporty, jakieś tutaj katapulty do góry powietrzne. Potem będą też przełączniki. Gierka przyjemna, muzyczka przyjemna, grafika 3D oczywiście działa jeszcze w starym Mini GL. Nie porywa, widać, że to jest grafika gdzieś tam indyczej gry z 2007 roku. Dzisiaj wybitnie bez formy. Jak mówię, gra potrafi irytować. Trzeba naprawdę tutaj wykazać się stalowymi nerwami, żelazną precyzją. Ostatnie życie. Nie poszło mi za dobrze, spróbuję jeszcze raz. Jak już mówiłem, grafika jest taka sobie, ale ma to jakiś tam plus, a plus jest taki, że nawet na wolnych konfigach gra działa bardzo płynnie. Tutaj nie ma żadnych problemów od strony wydajnościowej. To, jak mówię, działa na starym Mini GL. Wiem, że dobrze bawiłem się w tą grę jeszcze w czasach Amigi One XE na jakimś tam Radeonie 7200. Dobra, przeszłem tą pechową 7. planszę. Od 8, jak widzicie, zaczynają się przełączniki. Po utracie życia nie musimy ponownie przełącznika włączać, on już jest włączony, także nie jest tak, że zaczynamy wszystko od nowa, znaczy tak, zaczynamy znowu od pozycji startowej, ale gdzieś tam nasze wcześniejsze dokonania są uwzględniane. I w miarę postępów, tutaj jak widzicie, właśnie jakieś dmuchawy, które nas gdzieś tam do góry pchają. Gdzieś powinny być przełączniki, chyba. Były na dole, czyli należało się cofnąć. Też trzeba czasami tutaj właśnie trochę pogłówkować, to nie jest też gra typowo, jak zresztą wszystkie te gry, które Wam tu przedstawię, typowo zręcznościówka. Czasami trzeba gdzieś tam pogłówkować, jak obrać tutaj optymalną trasę. Odliczany jest czas, gdzie tutaj dobrać właśnie się do przełączników.
Gierka, pomimo że jak widzicie dosyć irytująca, dosyć mimo wszystko przyjemna. Kolejne jakby urozmaicenie, czyli gdzieś tam lód. No i kolejny raz dałem ciała. Postaram się chociaż dotrzeć tutaj do 10 levelu. Nie będziemy tutaj przechodzić całej gry, zresztą nie przeszłem nigdy tej gry. Ona zresztą jest oznaczona, i kolejne urozmaicenie, przez autora amigowego portu, że jest to rzekomo demo gry, ale ja patrząc na oryginalną jakby stronę tej gry na itch.tu, no nie znalazłem nigdzie informacji, jakoby ta gra posiadała gdzieś tam odmianę demo. Tu po prostu chodzi o to, że ona się ukazała na jakiejś imprezie Intel Demo 2007 i być może stąd autor amigowego portu się zasugerował, że to jest demo gry. Ja tego nie widzę, ale nawet jeśli to jest demo gry, to jest to demo bardzo długie, nigdy nie udało mi się go przejść, no bo jak widzicie jednak... Aha, dobra. Już trochę pozapominałem. Mamy czerwoną kulkę prawdopodobnie. Nie. Możemy rozwalić ścianę? Czerwoną? Nie. Więc o co tu chodzi? No dobra, w takim razie weźmy... Spróbujmy dojść do kolejnego... skończył nam się czas, to jest kolejne jakby... utrudnienie, więc jak widać, no gra stawia przed graczem sporo wyzwań, niemniej no na swój sposób moim zdaniem jest... Aha, można było podskoczyć prawdopodobnie prawym przyciskiem myszki, minąć tą ścianę. Okej. 11 level, nie będziemy męczyć tej gry dłużej, bo przed nami kolejne dwa tytuły. Kolejna gra w zestawieniu to jest tytuł wydany pierwotnie na Nintendo Wii od studia Deca Games. Jest to gra Equilibrio, stworzona specjalnie pod obsługę Wilota, natomiast gdzieś tam oczywiście potem pojawiła się wersja na PC i na podstawie tej wersji tutaj udało się stworzyć port na Amigę. Czyli można grać oczywiście bez Wilota, jak widzicie można grać myszą. I zasada w zasadzie jest ta sama. Zaczniemy sobie od pierwszej planszy. Tutaj w porównaniu do poprzedniej gry jest jedna taka fajna cecha, że tutaj kulka, którą sterujemy, jest zbudowana z różnych materiałów. Tak więc cechą charakterystyczną dla tej gry jest to, że są przeszkadzajki. Można jak widać zginąć w inny sposób niż w Hit and Rule, nie tylko wypadając jakby za teren, ale można się nadziać na przykład na kolce. No na pewno jest to gra bardziej jakby urozmaicona, ale też właśnie tutaj fajna jest cecha, że kulka ma różne materiały. Tu jak widzicie już jest kulka z innego materiału. Tu może być szkło, kamień, drewno i tak dalej. Tutaj jest coś ciężkiego, jakiś chyba kamień, bo już ta piłka tak wysoko się nie odbija jak na pierwszych dwóch poziomach. Oczywiście możemy zdobywać tutaj różne bonusy, gwiazdki, także jakby jakieś skoki same są też nasze ekwilibrystyczne popisy tutaj, jak widzicie, punktowane. Też nie jest tutaj łatwo z tymi myszkami, być może Wilotem było łatwiej. No ale spróbujemy tutaj też pokazać wam kilka poziomów. A tutaj weźmiemy jeszcze taki może poziom, gdzie piłka jest
papieru. Tu naprawdę już grawitacja jest zupełnie inna. Tak jak mówię, jak wszystkie te gry, no, polegają na grawitacji, polegają na odpowiednim przechylaniu podłoża, żeby doprowadzić naszą pilę do mety. Jak widzicie, są tutaj dość mocno rozbudowane te plansze, że ja w zasadzie nawet nie widzę, gdzie ta meta w tym momencie jest. Co prawda mamy jakiś tu kompas. I w miarę oczywiście upływu czasu, w miarę postępów w grze, szliśmy. No te poziomy są coraz bardziej rozbudowane. Ogólnie poziomów, z tego co wiem, jest 64 i podobnie jak w przypadku poprzednika, gry też niestety nie ukończyłem, gdyż no, trzeba mieć do tej gry stalowe nerwy, dużo zaparcia, no i niemałe umiejętności. Teraz przedstawiam trzecią, moim zdaniem chyba najlepszą grę, gdzie naprawdę spędziłem przy niej dużo czasu i tu akurat przeszedłem wiele misji. Tą grą jest Neverball. Gra, podobnie jak dwie poprzednie omawiane tytuły, to też jest gra, która jeszcze gdzieś tam ma swoje korzenie czy początki w pierwszej dekadzie obecnego stulecia. Także jak widzicie, grafika tu jest jakaś bez wodotrysków, jakieś tam tła są takie jakie są. Natomiast mi się generalnie ta grafika podoba, ta kulka jest ładna i uwzględniając wiek, gry 3D, jak wiadomo, starzeją się szybko, to tutaj naprawdę właśnie być może przez to, że nie ma jakichś nie wiadomo jakich obiektów, wodotrysków, wygląda to według mnie całkiem schludnie. Są jakieś tam refleksy świetlne w zależności od podłoża, no tutaj akurat mamy jakieś takie fioletowe podłoże, ale pokażę jeszcze inne poziomy. Tu jest dużo kampanii, od łatwej poprzez oczywiście coraz trudniejsze, też kilka trybów przechodzenia, przechodzenie na czas, przechodzenie na liczbę zdobytych monet. Oczywiście są tutaj, jak widzicie, zawsze wyniki. Gra oczywiście w porównaniu do wcześniej omawianych, a na pewno do Titan Roll, niestety charakteryzuje się dosyć dużymi wymaganiami i pamiętam, że na przykład ten level 9, gdzie jest bardzo dużo obiektów, to już na starej karcie graficznej i starej Amidze One, powiedzmy XE, no to potrafił niestety doprowadzić ten komputer do zadyszki, tu było ledwie kilka FPS-ów na sekundę. No w przypadku nowej karty graficznej, bo gra oczywiście działa pod Warp 3D Nova, działa bez problemu na najnowszych Radeonach RX, to tego problemu, jak widzicie, z wydajnością nie ma. I gra się naprawdę bardzo przyjemnie. Poziom trudności też jest tutaj według mnie no, zdecydowanie bardziej dla przeciętnego zjadacza chleba dopasowany. Na pewno gra nie zniechęca, rośnie to pomału. Jak mówię, jest tryb easy, gdzie naprawdę no, nie jest trudno. Potem oczywiście są inne, na przykład medium, ale ja też przeszedłem wszystko na medium. Chyba przeszedłem cały hard, nie. O, widzicie tutaj dopiero na poziomie gdzieś hard. Gdzieś tu jestem na 6. planszy, ale to też nie jestem pewny, czy to nie jest któreś tam moje podejście i dlatego nie mam tutaj zapisanych wszystkich postępów. Oczywiście są też takie jak Nevermania dla ekspertów. Są tutaj też dodatkowe jakieś plansze o zróżnicowanym poziomie trudności. Także dla każdego coś dobrego. Naprawdę bardzo przyjemna gierka. Polecam. Jeśli mamy oczywiście fajny, mocny sprzęt. Tak jak to było na wstępie, to nasz jest ten kawałek podłogi i nikt nam nie będzie mówił, co mamy z nim robić. Więc przechylajmy, pochylajmy, kierujmy tymi kulkami i bawmy się w to piękne, słoneczne lato, nie tylko na leżaku, ale od czasu do czasu. Odpalmy też nasze Amigi. To tyle na dziś. Cześć. Fallout.